Ale ta woda jest dziwna. Ma taki posmak na języku, jakby taki... Dzień dobry, witam. Pobudka. Powiedziałbym idealna. Chodząca kura z małymi. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś was tak obudził, ale przyznam szczerze, że się kierownik wyspał i zaprasza bardzo serdecznie teraz na nowy odcinek. Będziemy przekraczać, moi drodzy, dzisiaj granicę. Będziemy przekraczać do Gwinea Conakry. Trzeba wiedzieć, że kierownik ma pieczątkę wyjazdową z wczoraj z Gwinea Bissau, czyli jestem tak jakby ani nie jestem tam, ani nie jestem tu, ale w praktyce jestem jeszcze w Bissau, kilometr przed granicą z Conakry. O cholera, jaka mrówka. Takie bydle. Zobaczcie, już się zrobił sandals podróżniczy, tak opalone tutaj. Ale też zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak bardzo jestem pogryziony. Strasznie dużo. Tutaj jakieś nowe ugryzienie. No, tutaj tak samo. Plamki. Niedobrze. Chłopaki idą do roboty w buszu działać. Kierownik się będzie zbierał z Włości i jechał dalej. O kurczę, oni to mają cholernie przekichaną robotę, moi drodzy. Oni od rana do wieczora tną burz, który cały czas odrasta. Nie da się zatrzymać procesu odrastania roślin, no bo rosną jak szalone. Dużo słońca, dużo wody. Rosną jak szalone. O, ktoś wody zapomniał w kanistrze. Pożegnałem się i zbieram rzeczy. O, Czarek pobiegł. Czarek na pazerę. Obijać się tam pobiegł. Zobaczcie na to, jak koszula, jak kolor się odbarwił. To jest kolor wewnętrzny, wewnętrzna część koszuli, a to jest kolor zewnętrzny. Zobaczcie, jaki jaśniejszy. Zwłaszcza tutaj na ramionach, jak słońce pali. Jaka brudna. O kurde, jaka ona jest brudna. O matko święta. Chyba po tej Afryce to ta koszula już odejdzie w niepamięć. Zostawię, wypiorę ją elegancko i komuś zostawię tutaj. Bo ona wciąż będzie dobra. Elegancka. Tylko tyle, że kolor po prostu będzie troszkę zmieniony. No nic. A kapelunia? Kapelunia cały czas dobry. Kapelunia. Widzicie koguta? Koguta ogon obcięty. Pióra wzięli na jakąś ozdobę albo na jakąś zmiotkę. No niestety tutaj nic się nie ostanie. Spakowane i trzeba ruszać. Trzeba też zaznaczyć, że dzisiaj jest cudownie pochmurny dzień. Miejmy nadzieję, że deszczu nie będzie. To jest tylko dobry znak, moi drodzy. Ruszamy na frontierę, czyli na granicę. Lokalna pompa. Jako ciekawostkę dodam, że lokalna pompa nie została ufundowana przez rząd, tylko została ufundowana przez sponsora z Arabii. Przez jakiegoś Araba, a ja ogólnie ładuję wodę do butelki. Nie mam innej opcji. Tu nie można kupić, moi drodzy. Tutaj nie ma gdzie kupić wody. Więc ładuję tutaj z naturalnych zasobów. Możemy się tylko i wyłącznie modlić o to, żeby nie było przeboi. Pompa została ufundowana w roku 2017. Tam jest taka tabliczka znamionowa. Ręczna pompa, tak się nazywa, produkowana w Niemczech. Ale ta woda jest dziwna. Ma taki posmak na języku, jakby taki ala delikatnie gazowany, ale nie gazowany. Jakieś minerały muszą tutaj być.
Dziwne, albo taka trochę kwaskowata? Sam nie wiem. Sam już nie wiem. Dobra, ale zakręcam i idę. Zanim jednak pójdziemy, chciałbym pokazać wam konstrukcję. Pompa. Tutaj nadmiar wody, jeżeli się nazbiera. I ten nadmiar wody jest odprowadzany, zobaczcie, na takie 3 odnogi. Poidło dla zwierząt albo do prania. Tutaj tak samo, poidło dla zwierząt bardziej. Tutaj tak samo może być poidło dla zwierząt albo na przykład do mycia naczyń. I to jest super, bo tutaj ani kropla wody się nie marnuje w momencie, kiedy na przykład nie trafisz do butelki. Rozumiecie, o co chodzi? Mam nową zagrywkę. Jak mówił do mnie: ej, biały, daj pieniądze, to ja nie idę i nie ignoruję, tak jak robiłem to do tej pory, albo na przykład mówię, że nie, tylko pytam się ile. Mówię wam, ta mina jest bezcenna. Mistrzostwo świata. Powiedzcie mi proszę, baza imigracyjna jest tutaj, taka oficjalna, bo wczoraj, jak zauważyliście na tym odcinku, oni mnie tak jakby łapnęli kierownika w buszu, ty, i załadowali pieczęć życia. Ty, co to za dziura? Pieczęć życia, ale powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że tędy samochody jeżdżą? Przecież nie ma opcji, żeby przyjechał samochód. Zobaczcie, tam jeszcze jakaś kładka jest drewniana. Toż tutaj ledwo motorem przejedziesz. Może ledwo to nie, ale no słuchajcie, ja to w ogóle wychodzę z podziwu. Dlatego też kraje w Afryce się nie rozwijają, ponieważ nie ma wymiany towarów. No zobaczcie, takie granice, no to można sobie je wsadzić, wiecie gdzie? Można je sobie głęboko wsadzić w Poważanie. Te granice wyglądają jak za czasów Marco Polo, weneckiego podróżnika z Podlasia. Powiem tyle, wczoraj cały dzień jadłem te orzechy nerkowca, tak się nimi zachwycałem. Później jakiś tam owoc orzechów nerkowca wleciał i później jeszcze wleciała woda tutejsza. Więc miejmy nadzieję, że nie będzie tak zwanej zemsty Baltazara. Oby nie było. Bo to wiecie, wycieńczenie najgorsze kombo, jakie by mogło być, to malaria, zatrucie pokarmowe i zmęczenie. I wtedy po prostu ciało już dostaje takiego kopa, że gleba. Ekipę spotkałem po drodze, ale dużo małych. Proszę bardzo. Chrzciny byli. Co tam wcinasz? A jednego to by wziął, co? Czarno-biały. Nie bój się, mama przybiegła. Chciała mnie chyba z dynki machnąć. Wczoraj siedzimy sobie tam na tej pompie, gdzie woda. Rozmawiamy sobie. Ja już nie kręciłem wtedy, już koniec roboty było na wczorajszy dzień. Przychodzi dziewczynka młoda, mega młoda, z dziedziusiem na plecach, w chustce, bo tutaj w Afryce bardzo często w chustce tak na plecach trzymają. Ma to sens, bo daje to dziecku to ciepło, bliskość tej matki, czuje się bezpieczniejsze. Hello guys! Good morning! Good! I przychodzi ja pytam swojego kumpla, mojego kamrata, ile ona może mieć lat. Tu chłopaki ogólnie pracują, sobie wycinają drzewo. Ile ona może mieć lat? On mówi, zapytał ją, mówi 15 lat i na plecach dziecko, które ma rok. O kurczę, znaczy nie cały rok tam. Ale no ja mówię, ty, to chyba coś nie tak, nie? On mówi, nie no, normalne, niestety, na wioskach normalne. No i w wieku 30 lat taka waćpanna będzie miała 8, a może i na 10. Nie no, 10 to nie, ale z 8 to będzie miała. W wieku 30 lat. W wieku 50 lat to już jest dzieci odchowane. To już można balety robić. No ale kto będzie balety robił, jak przez te x lat nie było za bardzo jak się rozkręcić.
No takie, powiem wam, ciekawe doświadczenie. Aż nie wierzyłem oczom, nie? Młoda dziewczyna, 14-latka. Pytam się też, no bo to jest ciekawe. Pytam się, a ile lat ma mąż? Co te świerszcze tak świerszczą. Ile lat ma mąż? Gostek mówi, no pewnie nas 21, 22. Jedno nie zdążyło pożyć, drugie nie zdążyło pożyć. Amigos, nie przewidziało wam się. Mówi do was cień. Cień, który was prześladuje. Nie no, nie świrujcie. Teatrem, ale zmieńmy repertuar. Słuchajcie, jesteśmy już praktycznie na granicy. Area Protege Transfrontiere. To chodzi o to, że to jest taki teren ochronny, taki park narodowy pomiędzy dwoma granicami, Gwineą i Gwineą-Bissau. Ginę, tak nazywają. Dobra, tam jakaś panienka idzie. To idę się przywitam. 100 metrów oficjalna granica. Powiem tylko tyle, że to chyba jest jedna z ciekawszych granic, które przekraczałem w swoim życiu. A przekraczałem ich troszkę dużo. Ciekawa granica, naprawdę ciekawa. Właśnie przeszedłem taką kontrolę i koleżka mnie pyta, czy na wariata mam papiery. Ja mówię, a ty masz... Siema dziewczyny. Ja pytam się, czy ty masz na wariata papiery? No i zgaszony ziomek. No kurczę, no po środku buszu pytają jak takie o świra. Dajcie spokój. Wymieniłem walutę u tego koleżki. Tam z tyłu ma taki malutki sklepik, dam mu troszkę zarobić. I dalej nie wiem, ile za bardzo jest ta kontrola paszportowa. To jest trochę takie, wiecie, trochę na zgaduj zgadula. Bo nawet jak ich zapytasz, ile kilometrów, to też nie wiedzą. Albo strzelą w ogóle jak Filip z Konopi jakieś tam, nie wiem, dużą liczbę, albo jakoś zaniżą mocno. Najgorzej jak zaniżą, bo masz takie poczucie, o dobra, mam jeszcze trochę wody, to dam radę te 2 km przejść. A później się okazuje, że to jest załóżmy 12 km. Więc to wszystko trzeba mnożyć, dzielić przez 4. Muszę owoce jakieś nerkowca znaleźć, bo jestem głodny. Buszowy Czarini. Elo. Nie zwracają na mnie uwagi, bo próbują przetrwać. Nikt tutaj na psy nie zwraca uwagi. Czarini musi sam znaleźć jedzenie, sam o siebie zadbać. Więc też jest bardzo szczupły. Zobaczcie, Gwinea, Konakry, ryż z Pakistanu ściągają. Ale ciekawe. Pojadłem owoców nerkowca. Tutaj z asystentem idę. Asystent scenarzysty. Tu morda moja. Ty wszyscy jadą z tamtej strony, ale nikt nie jedzie w tamtą stronę. Więc trzeba butować. No ja już przeszedłem z, nie wiem, z 7-8 km. Grubo jest. Elo mordo. Same dziki. Z asystentem idę. Nie wiem, gdzie asystent idzie. Nie mam pojęcia. Dorobiłem się drugiego asystenta. Tutaj proszę bardzo, asystent. Może asystentka? Nie, chyba asystent. Ciężko powiedzieć. Dźwiękowiec. I wy sobie myślicie, że chata praktyczna. Ja powiem wam, za cholernie praktyczna ze względu na blachę. Dlaczego? Ponieważ blacha jak się nagrzeje, to później rezonuje to ciepło tak mocno do środka, że normalnie tam się w środku nie da wytrzymać. Powiem wam, że to jest tragedia jedna wielka. Jak jest strzecha, tak jak tutaj, to jest klasa. To jest mistrzostwo świata. Sklep lokalny. Zaraz wchodzimy zobaczyć, co mają. Salam alejkum. Co tu mają? Tutaj, proszę ja was, skupują orzechy nerkowca. Tak ludzie sobie dorabiają, chodzą, zbierają i tutaj przychodzą, sprzedają. No i zobaczcie ile. Worki, bo teraz jest sezon. Przez 3 miesiące można wsuwać orzechy nerkowca. Plastikowe buty. Fajne korasy. Fajne, odlane. No wiecie, to co się najbardziej... Tu się sprzedaje to, co najbardziej się przydaje.
Chleba idę kupić, coś zjeść, bo normalnie wysiadam już bez śniadania, moi drodzy, ale znalezienie chleba, czegokolwiek do jedzenia w takiej miejscówce to nie jest takie proste. Salam alejkum. Tutaj kopią piasek, glinę. Tutaj, proszę ja was, formują. Wysuszy się, chatę się sklepie. Ściany trochę z jednej, trochę z drugiej. Tutaj z asystentem. Czekam, aż pani chleb przyniesie. Coś sobie pojeść. Chleb będę jeść. Nie coś sobie pojeść, tylko chleb będę jeść. Tutaj z towarzystwem. Patrzcie, jaka mała kuska. A tam jakiś mały szczeniak leży. I tutaj obok jakiś kurczak mały. Noszę. Bagiety 2 kupione. Pani tutaj ze studni wyciąga wodę. Jak nie masz pompy, to z takiej studni musisz korzystać. Nie ma lekko, ale przekichane. Taka pompa w Afryce to jest zbawienie. Udało się kupić bagietę, trochę pojeść. Koleżka ogólnie tak za fatygę, że pokazał mi co i jak, no to wziął sobie 8 papierosów. Zalewa. Że oni tutaj w ogóle nawet, wiesz, nie zapytają. Tylko po prostu jak jest okazja, to od razu biorą, ale pomijam fakt, przymykam oko. Niech ma. Pojedliśmy z asystentem. Próbowałem asystentowi wytłumaczyć, że wynajmę motorek, żeby przejechać te 10 km do rzeki. Ale asystent to kompletnie niekumaty. Totalnie niekumaty. Jezu. Zwątpiłem i butuję. No co będzie, to będzie. Niestety jak na motorach jadą do rzeki, to zawsze są wypakowani. No więc przypada 10 km butować. Wkręciłem się na herbatę, bo tu zobaczyłem 2 motorki, jeden i drugi. Okazało się, że koleżka właśnie przyjechał z Bokę i tak pogadałem, czy by mnie tutaj za 15 000 nie przewiózł tamte 10 km. A tutaj zobaczcie, to tak wygląda ogólnie kurnik ichniejszy. Ale czy go... O kurde, gorąco jednak. Słuchajcie, gorąco. Czarna folia absorbuje ciepło, więc w kurniku jest gorąco. A jak nie chcecie, żeby czegoś zwierzęta zjadły, no to ochraniacie w ten sposób. To jest na przykład, moi drodzy, papaja. Tutaj gdzie nie rzucisz, jakby powiedzieć w Afryce, gdzie nie pluniesz, tam wyrośnie. No i taka jest sprawa. A dla zainteresowanych, zielone jest tutaj bardzo powszechne. Chłopaki teraz sobie jarają i zobaczcie, to jest, kurczę, wszędzie jest blacha, ale blacha jest taka gorąca, że normalnie szok. Potencjalnie transport? Nie, zobaczcie, też wypchany. Z jakąś szefową pojechał. Kurczę, ale słaby ruch tutaj. O, szok. I jeszcze z kolegą pogadamy chwilę. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj naprawdę trzeba mieć skill, żeby tutaj przyjechać samochodem. A widziałem, że jacyś biali jechali samochodem takim niedużym. Nie wiem, czy to terenówka była, czy nie, ale żeby przejechać tą trasę, to normalnie można zostawić obydwie ośki, przednią i tylnią. Powiem wam szczerze, że jaki cmentarzysko tych termikier, ale ciekawe. Zobaczcie na to, tutaj trzeba mieć skill. Ale miotło kolegą. No, moi drodzy, przygoda to jest gruba, nie? I najlepsze jest to, że jeszcze 70 parę kilometrów do pierwszej miejscowości i do głównej drogi. 70 kilometrów pieszo. Nie wiem, no będę butować z 6 dni, jeśli się nie uda nic złapać. Grubo, nawet tyle czasu nie mam, żeby 6 dni butować. Proszę się pomodlić za mnie. O kurde, jaki zjazd. To na sankach by było zarąbiście jechać. O. Zobaczcie, jak ładnie na wsi pomalowane domy. Co jest, nie jest zbyt... Hello bro! Nie jest zbyt ogólnie powszechne na niebiesko i na biało. Bardzo fajnie, siemanderko.
Bardzo ładnie tutaj zadbane. Zobaczcie też, że na ulicach nie ma aż tak dużo śmieci. Co prawda w niektórych punktach, gdzie palą te śmieci, tych śmieci trochę jest. No i rzeka śmieci też, trochę się zagolopowałem, ale przy domach jest czysto. Tutaj jest lokalny sklepik, można kupić trochę rzeczy. Mój kierowca, jedziemy 20 km, w jedną 10 i w drugą 10. W sensie on sam wraca już w drugą, ale daje mu na 3 litry paliwa, więc chyba dobry deal, co? Żeby trochę też zarobił, nie? Bo on nie spali litra paliwa przez 10 km. No ale tak to nic, wszystko się zgadza. On mnie podrzuci, ja mu trochę więcej, wiecie, tam za ten posmaruję. No i sytuacja taka, że paliwo się skończyło w maszynie. No i tak trzeba butować. Ale dałem mu hajsik. No bo kawał drogi podjechaliśmy. O ja pierdzielę, jeszcze kawał drogi. Ale to życie jest zaskakujące. Kaczkonury. Tutaj między Gwineą Bissau a Gwineą Conakry jeszcze oświrusa świrują. Ale jak widać informacje w bardzo wolnym tempie się przenoszą. I tutaj dopiero pewnie za rok nie będą pytać o świrusa. Komedia. Toć to kierowniku, my w buszu. Lastro... O kurde. Ale wyrwałoby kolano. O kurde, jak poszło na... Ale poszło obciążenie na lewe kolano. Cały plecak, cały ja. Jeszcze 600 metrów muszę przejść, ponad pół kilometra. Muszę rozciągnąć, widzicie? No jak tu by się coś stało, no to wiecie, to lipa. A to czasami się tak zastanawiam, ty, jak jest tak się włóczysz, jak coś się stanie, no ale wiecie, no nie zakładam, że coś się stanie. Trzeba dobrze wierzyć, trzeba wiary mieć trochę, bo ten strach wewnętrzny, pielęgnowany, no to on bardzo ładnie rośnie, nawet na ugorze. Koleżanki z podkarpackiego. Me! 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 Świr. Czego ty świrujesz, kierowniku? Słońce ci nagrzało w kopułę, czy jak? Moi drodzy, tutaj już jest rzeka, którą trzeba się przeprawić. Rzeka już blisko, tak jak pokazałem przed chwilką. Moi drodzy, ten odcinek będziemy pomału kończyć. Bardzo dziękuję za obecność, za wspólną przygodę i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, który będzie niebawem, na dniach. Więc proszę się uzbroić w cierpliwość, zostawić dzwoneczek, żebyście nie przegapili tego odcinka. Ojejku, jak słońce pali. No i oczywiście kanał węglowy na kanale, moi kochani. I co? Jakieś dobre słówko pewnie pod filmem, co? Pozdrówcie wszystkich w rodzinie od kierownika. Czarki i pulpety proszę pogłaskać. Tymczasem serdeczne pozdrowienia z Gwinei Conakry, francuskiej kolonii, w której mówią po francusku, a kierownik francuskiego tyle co je t'aime. I wszystko. Merci beaucoup i dziękuję za oglądanie, za odbiór. Do usłyszenia. Ale ja się pytam, gdzie jest łódka? Nie ma łódki, szok.